tłumaczenie księga. Zawsze myśl o mnie, zostań moim wielbicielem, składaj mi pokłony i oddawaj mi cześć. Jeśli będziesz całkowicie pogrążony we mnie, z pewnością przyjdziesz do mnie. Purport. Znaczenie? In this verse it is clearly indicated that Krishna consciousness is the only means of being delivered from the clutches of this contaminated material world. Werset ten wyraźnie oznajmia, iż świadomość Kryszny jest jedynym środkiem wyzwolenia się z sił tego nieczystego materialnego świata. Sometimes unscrupulous commentators distort the meaning of what is clearly stated here, that all devotional service should be offered to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Czasami pozbawieni skrupułów komentatorzy Gity zniekształcają znaczenie tych słów, oznajmiających, że wszelka służba oddania powinna być dedykowana Bogu Najwyższej Osobie, Krysznie. Unfortunately, unscrupulous commentators divert the mind of the reader to that which is not at all feasible. Such commentators do not know that there is no difference between Krishna's mind and Krishna. Na nieszczęście starają się oni wpoić czytelnikom coś, co jest zupełnie nieprawdopodobne. Tacy komentatorzy nie wiedzą, iż nie ma różnicy pomiędzy umysłem Kryszny i samym Kryszną. Krishna is not an ordinary human being. He is the absolute truth. Nie jest zwykłą ludzką istotą. Jest on absolutną prawdą. His body, his mind and he himself are one and absolute. Jego ciało, umysł i on sam są jednym i absolutnym. It is stated in the Kurma Purana, as it is quoted by Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami in his Anubhasya comments on the Chaitanya Charitamrita, 5th chapter, Adi Lila, verse 41 to 48. Deha dehi vibhedo yam nishvare vidyate fachit. This means that there is no difference in Krishna, the Supreme Lord, between himself and his body. But because the commentators do not know the science of Krishna, they hide Krishna and divide his personality from his mind or from his body. Although this is sheer ignorance of the science of Krishna, some men make profit out of misleading people. Oznajmienie to jest zawarte w Kurma Puranie i cytuje je również Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami w swoim Anubhasya, komentarzu do Chaitanya Charitamrity, rozdział 5, Adi Lila, wersety 41-48. Deha dehi vibhedayam neshvare vidyate kvachit, co oznacza, że nie ma różnicy pomiędzy ciałem Najwyższego Pana Kryszny a nim samym. Ale ponieważ komentatorzy nie znają tej nauki o Krysznie, skrywają oni Krysznę i oddzielają jego osobowość od jego umysłu, czy też od jego ciała. Mimo iż jest to całkowitą ignorancją, jeśli chodzi o naukę o Krysznie, niektórzy robią na tym ładny interes, oszukując niewinnych ludzi. So, one may ask, well, what profit can they make like that? Ktoś mógłby zapytać, że jaki oni będą robić na tym zysk. The answer is, the profit they make is that they fool their disciples into thinking that they're also Krishna. Odpowiedź jest taka, że oni tak oszukują, ogłupiają swoich uczniów w to, że oni myślą, że ich nauczyciele też są Kryszną. That Krishna was ordinary man and he realized the self and I've also realized the self, so we're equal. Że Kryszna był zwykłym człowiekiem, tylko uświadomił sobie siebie, no i ja też uświadomiłem sobie siebie, więc jesteśmy na równi. And the ultimate goal is impersonal. I że ostateczny cel to jest bezosobowe. But they don't know Ameshvara. Ale oni nie znają Ameshvara. The Om is impersonal feature of Krishna, but he is the Lord of that Om. On to jest bezosobowa cecha Pana, ale on jest Panem tej cechy. Okay? Any comments so far? Questions? Czy macie jakieś komentarze, pytania jak do tej pory? There are some who are demonic, and they also think of Krishna, but enviously, just like King Kamsa, Krishna's uncle, he was also thinking of Krishna always, but he thought of Krishna as his enemy. He was always in anxiety, wondering when Krishna would come to kill him. That kind of thinking will not help us. One should be thinking of Krishna in devotional love. Ci zaś, którzy posiadają naturę demonów, również myślą o Krysznie, ale z zazdrością, tak jak król Kamsa, wuj Kryszny. On również zawsze myślał o Krysznie,
ale myślał o nim jako o swoim wrogu. Zawsze był niespokojny, zastanawiając się, kiedy Kryszna przyjdzie go zabić. Jednak taki sposób myślenia nie może nikomu pomóc. O Krysznie należy myśleć z miłością i oddaniem. That is bhakti. One should cultivate the knowledge of Krishna consciously, continuously. What is that favorable cultivation? It is to learn from bona fide teacher. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. We have several times explained that his body is not material, but is eternal, blissful knowledge. This kind of talk about Krishna will help one become a devotee. Understanding Krishna otherwise, from the wrong source, will prove fruitless. Na tym polega bhakti. Powinniśmy bezustannie doskonalić naszą wiedzę o Krysznie. A jak ma wyglądać to doskonalnie? Należy uczyć się od bona fide nauczyciela. Kryszna jest Bogiem, najwyższą osobą i jak już kilka razy wyjaśnialiśmy, iż ciało Jego nie jest materialne, ale jest wieczną i pełną szczęścia wiedzą. Taki sposób rozmawiania o Krysznie jest bardzo pomocny w zostaniu Jego wielbicielem. Natomiast przyjmowanie wiedzy o Krysznie z niewłaściwego źródła jest zawsze bezowocne. One should therefore engage his mind in the eternal form, the primeval form of Krishna, with conviction in his heart that Krishna is the Supreme. He should engage himself in worship. There are hundreds of thousands of temples in India where the worship of Krishna and devotional service is practiced there. When such practice is made, one has to offer obeisances to Krishna. One should lower his head before the deity, engage his mind and his body, his activities, everything. That will make one fully absorbed in Krishna without deviation. This will help one transfer to Krishna Loka. Powinniśmy zatem zająć swój umysł wieczną i pierwotną postacią Kryszny i wielbić go z przekonaniem w sercu, iż jest on najwyższym. W Indiach są setki i tysiące świątyń poświęconych Krysznie, gdzie praktykuje się służbę oddania. W takiej właśnie praktyce należy oddawać pokłony Krysznie. Należy chylić głowę przed bóstwem i poświęcać mu swoje myśli, ciało, czynności, wszystko. Dzięki temu można w pełni i trwale pogrążyć się w nim i to pomoże nam przenieść się na Krishna Lokę. One should not be deviated by unscrupulous commentators. One must engage in the 9 different processes of devotional service, beginning with hearing and chanting about Krishna. Pure devotional service is the highest achievement of human society. Nie należy dać się zwieść pozbawionym skrupułów komentatorom, lecz zaangażować się w 9 procesów służby oddania, zaczynając od słuchania i intonowania o Krysznie. Czysta służba oddania jest największym osiągnięciem ludzkiego społeczeństwa. So we have the simple process, we're all taking it, Shravanam Kirtana Vishnu, but we were talking in the car, the problem is we make offenses to the holy name. Więc mamy ten prosty proces Sravanam Kirtanam Smaranam Vishnu, ale tak jak rozmawialiśmy o tym w samochodzie, że problemem jest to, że popełniamy obrazy wobec świętego imienia. So the first offense is the most important of 2 offenses to avoid, but that's also difficult because we're living with devotees and we can easily offend them. Więc pierwsza obraza to ta, której to jest najważniejsze, żeby jej unikać, ale to jest nie takie łatwe, gdyż żyjemy razem z wielbicielami, więc łatwo jest ich obrazić. I saw practically over the years that even big managers especially fall down because they offend people under their care. Ja widziałem w praktyce przez wiele lat, jak nawet wielcy zarządzający upadali, gdyż obrażali ludzi pod swoją władzą. There's a story to illustrate this point. Jest historia, która to ilustruje. After Lord Ramachandra returned from exile, then everything was going nicely in his kingdom, but he wanted to make sure, so he sent Lakshman to check if anybody had any complaints. Po tym jak pan Ramachandra wrócił z wygnania, wszystko w jego królestwie wspaniale działało, ale pan wysłał Lakshmana, żeby zobaczyć, czy na pewno nikt nie ma żadnych skarg. So Lakshman said no, there was no complaint, except one thing, there was a dog who was complaining.
I Lakshman mówi, że tak, no nie ma tam żadnych skarg, no za wyjątkiem jednej. Jest jeden pies, który się żali. But Lord Ramachandra wanted to know, he's in my kingdom, I have to protect him. Why is he complaining? Pan Ramachandra powiedziano, że muszę się o tym dowiedzieć, ponieważ mieszka w moim królestwie. Dlaczego się żali? So he sent Lakshman back to find out the details. Wysłał Lakshmana, żeby dowiedział się szczegółów. So the dog told him they could talk. I ten pies mu powiedział, widać, że mógł mówić. And he said, well, this Brahmin was walking by the path and he struck me with his stick. No, przechodził tutaj ulicą ten Brahmin i uderzył mnie kijem. And so Lakshman, he found the Brahmin, asked him, why you struck him with a stick? Lakshman znalazł tego Brahmina i zapytał go, no dlaczego to zrobiłeś? Uderzyłeś go kijem? So the Brahmin said, yeah, I didn't like the way he was looking at me. I Brahmin mówi, no, nie podobało mi się, jak na mnie patrzy. So Lakshman said, that's not a reason to strike somebody. Lakshman mówi, no to nie jest powód, żeby kogoś uderzyć. So then he went back to the dog and he said, he's guilty now, I'm going to punish him. What punishment should I give him? I wrócił Lakshman do tego psa i mówi, tak, on jest winny. Jaką karę mam mu wymierzyć? He said, make him in charge of that Vaishnava institution that's there. I pies mówi, no, postaw go, żeby zarządzał tą instytucją waisznawów, która tutaj istnieje. But Lakshman said, that's in a very exalted position. Lakshman mówi, no przecież to bardzo wzniosła pozycja. He said, yes, but I know his nature. Tak, ale znam jego naturę. He'll offend the Vaishnavas. Będzie obrażał waisznawów. Because I know very carefully, I know very properly because that was my position in my last life. I wiem o tym bardzo dobrze, bo to była moja pozycja w poprzednim życiu. You get the purport? Rozumiecie znaczenie? Don't be in charge of the Vaishnavas. Nie zarządzaj waisznawami. Otherwise you may end up a dog. Przeciwnym razem może skończysz jako pies. But for Prabhupada's pleasure we have to take management positions sometimes. Ale dla przyjemności Śla Prabhupada czasami musimy przyjmować pozycję zarządzania. Therefore those who are not in management should have a little sympathy for the manager. I dlatego ci, którzy tego nie robią, powinni mieć trochę sympatii czy współczucia do To understand they have a difficult job and even a dangerous job. I żeby rozumieć, że mają niebezpieczną pracę, dangerous job? Yeah. Dangerous, you can become a dog. I że mogą stać się psem. Isn't that dangerous? Czy to nie jest niebezpieczne? So we should cooperate with them whenever possible instead of just finding fault. Try to make their service easier. Więc powinniśmy współpracować, kiedy tylko to możliwe i zamiast wynajdować błędy, starać się ułatwić im służbę. But that means we have to be a little humble. To znaczy, że musimy być trochę pokorni. Because generally we think we can manage better. Dlatego, że generalnie myślimy, że no, ja bym to zarządził lepiej. That was very prominent, that mentality in Prabhupada's time. W czasach Prabhupada taka mentalność była bardzo obecna. It wasn't all just, everybody was in ecstasy. There was a lot of complaints, but because new people, they're chanting for 1 year and they're made temple president. So there was a lot of problems. To nie było tak, że po prostu wszyscy byli w ekstazie. Było bardzo dużo skarg i zażaleń. Między innymi dlatego, że nowe osoby, które intonowały Hare Krishna może od roku, zostawały prezydentami świątyń i tak dalej. But the mood was to expand. Ale nastrój był taki, żeby szerzyć ruch. So if there was a problem with you didn't like the town president, then you were encouraged to go put a center in another city. Jeśli nie podobał ci się prezydent świątyni, no to byłeś zachęcany, żeby otworzyć świątynię w innym mieście. In this way we were opening so many temples. I w ten sposób otwieraliśmy tak dużo świątyń. And then they learned it's not so easy. I wtedy oni się też uczyli, że to nie jest takie łatwe. Like in your Poland, how many cities are there with no temple? Tak jak tutaj u was w Polsce, ile jest miast bez świątyń? But they'll spend so much energy complaining about the managers here or elsewhere, instead of just going there. Then, if you're so sure that you can do a better job, then prove it. Ale oni będą poświęcać tyle czasu, energii
żeby wynajdować błędy w zarządzaniu tutaj, czy w jakimś innym miejscu, zamiast otworzyć jakąś świątynię w innym miejscu i udowodnić coś. Or even have another temple here in Warsaw. Albo nawet mieć inną świątynię tutaj w Warszawie. We could have 10 temples in the city like that. How many Catholic churches are here? W mieście takim jak to, moglibyśmy mieć tu 10 świątyń. Ile tu jest kościołów? There's plenty of space. Mamy mnóstwo miejsca. Nobody will complain. Nikt nie miałby nic przeciwko temu. Although, when I first came here, Shivananda was the temple president. Chociaż jak po raz pierwszy tu przyjechałem, to Shivananda był prezydentem świątyni. I was thinking of opening a temple somewhere. I ja myślałem o tym, żeby gdzieś otworzyć świątynię. So I said to Shivananda, it's a big temple, maybe I'll go on the other side of the city. I powiedziałem Shivanandzie, no to takie duże miasto, to może ja będę po drugiej stronie miasta. I didn't like that idea. Jemu to się nie spodobało. Instead I went to Krakow. I dlatego zamiast tego pojechałem do Krakowa. Is that where I met you? Tam spotkałem Ciebie. Anyway, it is difficult to manage. Tak czy inaczej, trudno jest zarządzać. We were saying today how Prabhupada had to deal with so much headache. Dzisiaj też mówiliśmy o tym, ile to Śla Prabhupada musiał brać sobie bólu głowy na głowę. I was there in Vrindavan. One big leader came to lodge complaint against another big leader. Byłem tam we Vrindavan, jak przyleciał tam wielki taki lider po to, żeby złożyć zażalenie na innego. And Prabhupada commented. Prabhupada to tak skomentował. He said they're coming 10,000 miles to lodge complaint. Że oni przemierzają 10 000 mil, żeby złożyć skargi. He wasn't happy with it. It's so much headache from management. Więc Prabhupada musiał sobie z tym radzić. Tyle bólu głowy od zarządzających. Okay? Any comments? Czy są komentarze? The 7th and 8th chapters of Bhagavad Gita have explained pure devotional service to the Lord that is free from speculative knowledge, mystic yoga, and fruitive activities. Those who are not purely sanctified may be attracted by different features of the Lord, like the impersonal Brahmajyoti, localized Paramatma, but a pure devotee directly takes to the service of the Supreme Lord. W 7. i 8. rozdziale Bhagavad Gita wytłumaczona została czysta służba oddania dla Pana, która jest wolna od wiedzy spekulatywnej, jak i mistycznej i działania dla zysku. There is a beautiful poem about Krishna in which it is clearly Ci, którzy nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, mogą być przyciągani przez różne aspekty najwyższego Pana, jak bezsposobowy Brahmajyoti, czy zlokalizowaną Paramatmę, ale czysty wielbiciel bezpośrednio przyjmuje służbę dla najwyższego Pana. There is a beautiful poem about Krishna in which it is clearly stated that any person who is engaged in the worship of demigods is most unintelligent and cannot achieve at any time the supreme award of Krishna. The devotee in the beginning may sometimes fall down from the standard, but still he should be considered superior to all other philosophers and yogis. Jest pewien poemat o Krysznie, który mówi wyraźnie, że osoby wielbiące półbogów są mało inteligentne i nigdy nie mogą osiągnąć najwyższej nagrody Kryszny. Mimo iż wielbiciel może na początku nie być w stanie utrzymać standardu, to jednak powinien być uważany za wyższego od wszystkich joginów i filozofów. One who always engages in Krishna consciousness should be understood to be a perfectly saintly person. His accidental, non-devotional activities will diminish, and he will soon be situated without any doubt in complete perfection. Kto zawsze zaangażowany jest w świadomość Kryszny, ten jest osobą świętą i doskonałą. Jeśli sporadycznie zdarzy mu się popełnić czyn, który nie jest zgodny ze służbą oddania, to stopniowo oczyści się z tego i wkrótce osiągnie całkowitą doskonałość. The pure devotee has no actual chance to fall down because the Supreme Godhead personally takes care of his pure devotee. Therefore, the intelligent person should take directly to the process of Krishna consciousness and happily live in this material world. He will eventually receive the supreme award of Krishna. Czystemu wielbicielowi nie grozi już żaden upadek, jako że osobiście opiekuje się nim najwyższy Bóg. Więc każda inteligentna osoba powinna bezpośrednio zająć się praktykowaniem procesu świadomości Kryszny i żyć szczęśliwie w tym materialnym świecie. Ostatecznie z pewnością otrzyma najwyższą nagrodę Kryszny.
Thus ends the purports to the 9th chapter of Bhagavad Gita. W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienie 9 rozdziału Śrimad Bhagavad Gita, traktującego o wiedzy najbardziej poufnej. The verse again. Jeszcze raz werset. Just become my devotee. Zostań moim zawsze myślą. Engage your mind always in thinking of me, become my devotee, offer obeisance unto me, and worship me, being completely absorbed in me, surely you will come to me. Zaangażuj swój umysł w zawsze myślenie o mnie, zostań moim wielbicielem. Przecież jest zupełnie nie tu. Zawsze myśl o mnie, zostań moim wielbicielem, składaj mi pokłony i oddawaj mi cześć. Jeśli będziesz zawsze pogrążony we mnie, z pewnością przyjdzie czas. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? Again, we have the holy name, the mercy of Lord Chaitanya. Jeszcze raz mamy święte imię, mamy łaskę Pana Chaitani and Srila Prabhupada. I Śla Prabhupada. But we have to chant without offense. Ale musimy intonować bez obrazu. So we're practicing how to do that. Więc my praktykujemy, jak to robić. But we have to take the practice seriously. Ale musimy przyjąć te praktyki poważnie. Then we can be guaranteed the result will come. Wtedy możemy mieć gwarancję, że rezultat przyjdzie. Just like Dhruva Maharaj. Tak jak Dhruva Maharaj. He took the process that he heard from his mother and Narada Muni, his spiritual master. He took it very seriously. Within 6 months, God personally came and stood in front of him. Przyjął ten proces, który otrzymał od swojej matki, od mistrza duchowego i przyjął go bardzo poważnie i w 6 miesięcy Bóg przyszedł do niego i stanął przed nim. Dhruva Maharaj ki. Jai. Okay? Some comment? Czy jakieś komentarze? Something you want to say? Aniruddha? Some comment? Arvinda. What are you saying? Mi się nasuwa taka refleksja, to znaczy refleksja, mam pytanie, bo na początku świadomości, jak przechodzimy do świadomości Kryszny, to mówię, to proces jest taki bardzo łatwy, prawda, albo wyzwolenie, upadek, rzeczywistość, a później ciągle dostajemy po rękach albo po głowie, nie rób tego, nie rób tego, źle robisz. I wydaje się, że ten proces jakby jest nieskończony, bo zawsze coś źle robimy. So, in the beginning we come to Krishna consciousness and everything seems very easy and yes, we can achieve everything. But then later we come to know that this we are doing wrong, this we are doing wrong, this we are doing wrong. So it seems that the process is endless because we will always be doing something wrong. But we saw Prabhupada wasn't doing anything wrong. Wiedzieliśmy, że Prabhupada nie robił nic źle. It doesn't mean that sometimes he might not know the verse properly and mispronounce it or something. To nie znaczy, że on czasami może czy nie znał wersetu, czy może mógł coś źle przytoczyć. That's the wrong idea. To nie jest właściwa idea. Means that he's perfect in that he's using all his energy in Krishna's service. Był doskonały w tym, że używał wszystkich swoich energii w służbie dla Kryszny. But that's doable. Ale to jest wykonalne. But it takes some practice because we're attached to material things. We maintain those attachments. Ale to wymaga trochę praktyki, bo jesteśmy przywiązani do materialnych rzeczy. Utrzymujemy te przywiązania. But don't give up. Ale nie poddawaj się. Okay, thank you very much. Dziękuję wam bardzo. Thank you very much for coming again to Poland. We are very grateful that you will be coming again for Janmashtami. Who's going to sing? Kto zaśpiewa? Może dziękujemy Maharajowi za to, że przyjechał i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będzie znowu na Janmashtami. Where are the children? Trivikrama Swami BG.9.34.